Cześć, dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo odwiedzimy sobie totalnie dwie różne części Włoch. Z nami wybierzecie się w Dolomity, ponownie zresztą jak w poprzednim odcinku, a z Grzegorzem, który swoim filmem wygrał nagrodę główną w naszym kursowym wyzwaniu filmowym, pojedziemy do Rzymu. I jako że Grzegorz dał czadu z montażem, to ja dziś sobie wezmę wolne i po prostu zaserwuję wam spokojny, zwyczajny, ale bardzo widokowy odcinek. A mamy dzisiaj naprawdę dwie fajne propozycje na trekking w Dolomitach. No i tak jak było zaplanowane, skończyliśmy Via Alte 1, Alte Vie 1. A jest jakaś różnica? No, przestawię wyraz. Nieważne. No, ale zostało nam jeszcze parę dni. To takie pójdziemy, powiedzmy, bardziej lightowe trasy, jak ta oto tutaj do jeziora o nazwie... Jak? Sorapis. Sorapis. Jezioro o bardzo fajnie nazwie Sorapis. To tak w ramach pokazania, jakby ktoś dla kogoś ta Alta Vie 1 była na przykład zbyt ciężka, jakieś ekspozycje zbyt duże i tak dalej. No to tutaj jest naprawdę lightowo. Trekkingowo, finansowo. Finansowo też, no chyba że z namiotem, ale wiecie, musicie się z namiotem na ładnie schować. Kary są srogie. Srogie kary, 5 tysięcy, ponoć 5 tysięcy euro. No. Nie, euro, złotych w przeliczeniu. A, złotych, tak? No ale to i tak 5 tysięcy złotych. Chociaż w sumie, jakby ktoś chciał spać 6 dni i w każdym zostawiać po 1000 złotych za nocleg, to szczerze mówiąc, ten namiot to wyjdzie i tak taniej, wliczając to w mandat. No ale to można sobie zrobić tak, że raz w jakimś schronisku, może niekoniecznie w tym najwyższym, ale w tym troszeczkę niższym się umyć. Można też w niektórych schroniskach za jakieś tam 7 euro sobie prysznic tylko wziąć. To też jest w ramach ciekawostki, jak ktoś takie rzeczy potrzebuje. A wracając jednak do pierwszej w tym odcinku trasy nad jezioro Sorapis, to raczej należy ona do tych łatwych, żeby nie powiedzieć to bardzo łatwych. Po prostu jest to jedna z tych tras, które nie kosztują zbyt dużo energii i można ją potraktować w sumie jako taki niedzielny spacer, aczkolwiek też proszę bez skrajności, nie zabierania ze sobą tenisówek jak co niektórzy na szlaku. Ale ludzi tutaj, porównując z tym co ostatnio, patrz, zbiegają tam niektórzy. Jakie hardkory. Co się okazało? Wszystkie te osoby, które poszły za jedną i poszły złą trasą, się skapnęliśmy. Trasa ta ma łącznie 6 km, przewyższeń prawie 600, no i mamy samego marszu jakieś 2-3 godziny. I zarówno do jeziora, jak i z powrotem idzie się tą samą trasą, za czym nie przepadamy za bardzo, no bo zawsze lepiej to iść się pętlą, no ale taki urok dużych gór. To znaczy, można tutaj nieco odbić i chociażby kawałek wrócić inną odnogą trasy, idąc bardziej przez górę, jednak tam robi się już naprawdę stromo i trzeba się nieco bardziej nagimnastykować. Widzi Jacek? Nie, ale podobny. Kto nie zna Jacka, to nie widział poprzedniego odcinka z Via Alty, znaczy się z Alty Vie, a to wielki wstyd, bo naprawdę był mega widokowy. Założę nawet tezę, że sporo bardziej niż ten, a to już wy sobie zobaczcie i sami ocencie. Tymczasem bez większej zadyszki dochodzimy do jeziora. Widoki naprawdę fajne, jedyny minus to właśnie bardzo dużo ludzi na szlaku i przy jeziorze, i to nawet poza sezonem jak teraz właśnie. No ale coś za coś, taki urok łatwych i pięknych szlaków. Powiem tak, jest to najładniejsze jezioro, jakie dzisiaj widziałem. Może jedyne. Nie no, żartuję sobie, naprawdę jest przepiękne. Swoją drogą ciekawostka, to jezioro naprawdę tak wygląda. Nic tutaj nie majstrowałem z obróbką kolorystyczną. Turkusowy kolor woda ta zawdzięcza bardzo malutkim, zawieszonym w wodzie cząsteczkom skał wapiennych. Pochłania ona fale czerwone widzialnego spektrum światła, a niebieskie i zielone pochłania nieco mniej. To jest podobny efekt, jak obserwujemy na przykład w lodowcach, które także niby są przezroczyste, ale jednak wydają się nam niebieskie. Ale to już dokładnie omówiłem w odcinku też z Ameryki Południowej pod tytułem Dlaczego lodowce są niebieskie, więc tutaj powtarzać się już nie będę. No co, jezioro zobaczone, to wracamy, jedziemy naszym czerwonym Lamborghini pod kolejną kultową wręcz atrakcję Dolomitów, czyli Trecime, to znaczy Trzy Siostry. Pod Trecime można podjechać samochodem, no ale to trzeba mieć farta i być naprawdę wcześnie rano na miejscu, bo szybko droga dojazdowa jest zamykana i potem trzeba czekać w kolejce na busa. Szybko odpuszczamy, kiedy okazuje się, że trzeba czekać ponad godzinę, jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Totalnie na spontanie wybieramy sąsiedni, równie piękny i niepopularny szczyt. Jesteśmy na 2000 metrów już, a idziemy tam chyba na górę, wiesz? Tam takie plateau powinno być. O, ładnie to zrobili. To się docenia. No i okazało się, że na Trecime nie pójdziemy, bo za długo trzeba czekać. Carlo za długo śpi. I już była trasa zamknięta, jedynie busem, a busy też nabite. O, w ogóle patrz, dziura od świstaka. Sobie wyścieli w ogóle ładnie, na biało.
Nieźle. No i poszliśmy na taką trasę z tyłka, trochę nieplanowaną, ale widok na Trecimę. Tak czy siak jest. O! Słyszeliście taki przypadek, że ktoś gadał do kamery i spadł z przepaści? Ja też. Nasza górka nazywa się Monte Piana i też można wjechać tam samochodem, tak też robią praktycznie wszyscy. My jednak idziemy od dołu, od samej doliny pieszo. Trasa jest dłuższa, ale naprawdę pięknie pociągnięta, no a momentami też dość niebezpieczna. Co chwila przechodzi się obok naprawdę stromych przepaści, a usypujące się kamienie spod stóp no też nie pomagają. Podobnie zresztą jak bardzo kiepskiej jakości drewniane stopnie i drabinki, które pamiętają z pewnością jeszcze czasy I wojny światowej. Myślisz, że to tak ma być? Strasznie w lipnym stanie to tu jest. Zobacz te schody. No właśnie, ale już jest plato, już widać tam wypłaszczenie jeszcze z 50 metrów. Przypadkiem zaczęliśmy iść Via Alton 3. Polecamy, aczkolwiek nie jest taka prosta. Trzeba sobie powiedzieć, że Monte Piana, podobnie zresztą jak w poprzednim odcinku góra Laga Zuoi, była świadkiem naprawdę zaciętych walk pomiędzy Austriakami i Włochami. Chyba nawet tutaj jeszcze bardziej. Szacuje się, że przez ponad 2 lata zginęło tutaj kilkanaście tysięcy żołnierzy, a ślady walk widać naprawdę absolutnie wszędzie. Góra jest jednym wielkim muzeum. Przeorana jest totalnie kilometrami okopów, wszędzie widać stanowiska strzelnicze, druty kolczaste, jakieś puszki po konserwach, inne elementy umocnień, tunele, czy też pozostałości po liniach elektrycznych, no lub telefonicznych ciągniętych wzdłuż tego pionowego zbocza. Nie tak trudno jest też się natknąć na ludzkie kości zakopane w zboczach skalnych, które widzieliśmy kilkukrotnie na zejściu. Patrz, 17 rok. Soldaten Friedhof. Żołnierze. Wszystkie te niby trasy, które tutaj przecinają te plateau, to tak naprawdę okopy będące cichym świadkiem tamtych wydarzeń. Powiem szczerze, że nawet trudno mi jest sobie wyobrazić tę wielką tragedię, co się tutaj rozgrywała, która tak bardzo kontrastuje z tą niesamowitą magią, pięknem Dolomitów. Jak bardzo ci młodzi żołnierze, którzy tutaj ginęli, musieli nienawidzić tych widoków. Jak bardzo nie chcieli już patrzeć nawet na ten masyw Trecime, albo na tę monumentalną dolinę, którą my się dzisiaj zachwycamy, a przez którą oni nie mogli w ogóle zasnąć. Kurczę, zabrzmi to banalnie, ale naprawdę doceńmy to, jak jest. No i też trzymajmy kciuki, żeby takie rzeczy nigdy więcej się już nie działy. Skupiając się już tylko na uroku Monte Piana, to naprawdę jest to genialny wybór na trekking. Czasem na spontanie wychodzi znacznie lepiej niż planowo. Totalna cisza, spokój i wcale nie gorsze widoki niż bezpośrednio w okolicy Trecime. A jak tylko spoglądamy właśnie w kierunku Trzech Sióstr, właśnie tej tutaj górki za pomocą teleobiektywu, to wcale nie żałujemy, bo ludzi tam jest naprawdę jak na Krupówkach. Tutaj jest naprawdę tak pięknie i tak spokojnie, że aż chciałoby się zostać z namiotem na noc i obserwować, jak to zbocze Trecime przepięknie rozświetla się na czerwono w promieniach zachodzącego słońca. No niestety namiotu ze sobą nie zabraliśmy. Więc schodzimy i pięknie dziękujemy za uwagę, bo to już koniec filmu. Trzymajcie się i do następnego. Pozdro! Koniec Dolomitów, ale nie włączajcie jeszcze, bo to jeszcze nie koniec Włoch. Dzisiaj mam dla Was coś jeszcze zapowiadane wcześniej, specjalny film, który na pewno przypadnie do gustu wszystkim osobom lubiącym piękne miejsca pokazane w jeszcze piękniejszy, ciekawy sposób, zwłaszcza tym, które lubią ten taki, powiedzmy, klipowy, efektowny styl a la moja seria Dzień Dobry. Autorem tego filmu, który Wam chcę pokazać, nie jestem ja, ale jest Grzegorz, uczestnik kursu filmowo-montażowego Kołem się toczy, który tym filmem właśnie wygrał nasz konkurs, taki wewnętrzny konkurs, który nazywamy sobie Wyzwanie Filmowe. Wygrał nagrodę 1000 zł, można powiedzieć takie 1000 zł na 1000 uczestników kursu, bo już tyle nas jest na pokładzie tego kursu. Ale nie przedłużając, zapraszam bardzo na ten jednominutowy film. Możecie napisać coś miłego Grzesiowi.
Taka była konwencja 1 minuty. Grzegorz zrobił też dłuższą wersję tego filmu, jest u niego na kanale. Naprawdę super film. Oczywiście też nie jest tak, że skoro ten film wygrał nasze filmowe wyzwanie, to nie ma w nim co poprawiać. No, każdy się ciągle uczy, każdy robi pewnego rodzaju błędy. Tutaj mamy, wiadomo, świetny montaż, kreatywność, wyczucie rytmu, no ale jeszcze można by tam popracować na przykład nad stabilnością, nad doświetleniem, jakby korekcją kolorów, ich troszeczkę takim zrównoważeniem, czy też nad kompozycjami. Grzegorz o tym wie, Grzegorz bardzo nad tym pracuje i właśnie to mi najbardziej zaimponowało, dlatego ten film Grzegorz wygrał tym filmem nasz konkurs, ponieważ widzę progres, jaki Grzegorz zrobił od początku kursu. Jak coś, link do jego poprzednich przedkursowych, znaczy się filmów, jest na dole do jego kanału. Zerknijcie sobie, naprawdę progres duży. Ponadto zaimponował mi fakt, że po pierwsze sam szuka na własną rękę wiedzy też troszeczkę poza kursem, bardzo dużo ćwiczy, to jest bardzo ważne, przerobił sumienny kurs i to naprawdę widać, no i udowadnia, że można zrobić fajny, ciekawy, efektowny, przyciągający wzrok film sprzętem za 2500 zł i to bez drona, wystarczy kreatywność, odpowiednia wiedza, ćwiczenia. Niemniej szersze wyjaśnienie, dlaczego ten film wygrał, taka jego analiza, a także opinia na temat i analizy wszystkich 50 podesłanych tych filmów innych uczestników kursu na nasze wyzwanie filmowe znajdziecie na naszej takiej grupie filmowej wewnętrznej już. Jest to 5 godzin takiej analizy materiałów, które nagrałem na podstawie tych wszystkich produkcji i mi się wydaje, że jest to naprawdę wartościowy dodatek do kursu. Właściwie jestem bardzo tego pewien. Jak coś kursanci też to potwierdzają. Zwłaszcza początkujących, bo wiadomo, najlepiej uczy się nie na swoich błędach, co nie? Przykładowo 2 takie analizy z tego takiego całego wyzwania, tych moich 5 godzin analiz znajdziecie na naszym specjalnym takim osobnym kanale kursowym. Taki drugi kanał, link jest oczywiście na dole, a opinie o kursie, czy też właśnie o tym samym wyzwaniu znajdziecie na blogu. Oczywiście wszystkie linki są na dole tutaj pod tym filmem. No i jeśli chcielibyście się nauczyć, albo ktoś z waszych bliskich chciałby się nauczyć robić dobre i przyciągające wzrok filmy, nawet naprawdę od zera, od takich totalnych podstaw, do rzeczy średnio i zaawansowanych, to zapraszam do kursu, zwłaszcza, że niedługo zamykamy sprzedaż tego kursu w grudniu, 20 grudnia dokładnie. Tymczasem dzięki piękne za uwagę. Wszystkie linki, powtarzam, mamy na dole i widzimy się w następnym filmie na tym kanale, który będzie z Chorwacji. Powiem wam szczerze, że bardzo się zdziwiliśmy z Martą, że Chorwacja jest taka fajna, poza tymi miejscami, które wiadomo, że są fajne. Byliśmy na Istrii, też troszeczkę w środkowej Chorwacji, jest naprawdę super, super jest naprawdę. Zobaczycie w następnym filmie. Trzymajcie się i do następnego.